Witam Was na jednym z moich vanlife'owych wycieczek. Oczywiście nie jest to vanlife, to będzie wycieczka tą oto machiną. Jak widzicie, ciągle ujeżdżam TSDZ w wersji B. Strasznie się zajarałem tym silnikiem, wreszcie porządnie mi się nim jeździ. Słuchajcie, ale zanim zaczniemy moją wycieczkę, to kilka słów od sponsora odcinka, a sponsor ów to firma SUbike.com. Firma, która użyczyła mi ten oto napęd do testów dla Was, byście mogli zobaczyć, jak z tym się faktycznie jeździ. Zaznaczam, że moje testy są obiektywne, zawsze Wam mówię tak, jak czuję. Tak jak poprzednim razem mówiłem, że nie lubiłem TSDZ-a zwykłego, nie lubiłem, wolałem na rzecz Bafanga, wolałem Bafangiem jeździć, bo nie pasowało mi. Tak w wersji B tego silnika, słuchajcie, pozmieniano oprogramowanie i współpraca z tensometrem, bo ten silnik ma tensometr, czyli czujnik nacisku w pedałach, jest genialna, naprawdę genialna. Można sobie tak dobrać parametry, żeby się człowiek nie męczył, co ja też lubię się nie męczyć, lubię zwiedzać, a nie męczyć się. Ale wracając do sponsora, słuchajcie, jeżeli chcecie nabyć taki silniczek centralny lub hub tak zwany, czyli montowany w kole z przodu lub z tyłu o różnych mocach, możecie spokojnie na stronie SUbike.com kupić. Wysyłka jest z Polski, z polskich magazynów, z niemieckich. Macie szybko u siebie to na miejscu. Nie czekacie tygodniami, aż przyjedzie zza oceanu gdzieś tam ten silnik do Was. Dodatkowo jeszcze mam dla Was kodzik rabatowy, który zmniejszy Wasz koszyk zakupowy, kwotę Waszego koszyka zakupowego o fajną kwotę. Naprawdę polecam, bo sezon już się rozpoczął, także sama elektryfikacja trwa niewiele. Też możecie zobaczyć na moich filmach, jakie to jest bardzo proste. Wszystkie linki znajdziecie poniżej filmu. Dobra, słuchajcie, lecimy w trasę. Trasa dzisiejsza to będzie trasa leśna wśród jezior. Jakieś tam ruinki też są po drodze. No zobaczymy, pojeździmy. Pogoda jest, zobaczcie, piękna. Także będę się dobrze bawił. Jedziemy. Pamiętajcie, że włączając ten oto silniczek, nie trzymamy nogi na korbie. Dlatego, że po włączeniu silnik się kalibruje, znaczy nie silnik, tylko czujnik nacisku, tensometr się kalibruje i jak przytrzymacie nogę na korbie, po prostu źle Wam będzie działać ten czujnik i trzeba wtedy wyłączyć jednostkę i załączyć ponownie. Dobra, ja sobie tradycyjnie nastawiam na turbo, bo tak lubię i jedziemy. Ale pizga, kurde, muszę kurtkę założyć, bo założyłem tylko dres, a jak się jedzie to pizga jednak. Tutaj jakieś muzeum jest ponoć. No, można, zobaczcie, można tu przyjechać, zaparkować. Ławeczki są, śmietniki. W tym miejscu 17 lipca 1933 roku po przelocie nad Atlantykiem zginęli w katastrofie lotniczej litewscy Stepas Darius i coś tam nie widzę, bo tak świeci słońce. Tutaj rozbił się samolot. Patrzcie, jaki ten. Jakiś pomnik czy coś. No. Tam dalej gdzieś jest pomnik tych litewskich żołnierzy, litewskich lotników. Kurde, 6000 ile? 6400 chyba, dobrze mówię? Kilometrów przelecieli, żeby kurczę 500 parę kilometrów przed celem zginąć. Samolot spadł. Nie wiem, czy został zestrzelony. Pewnie tam było napisane, ale mówię, nic nie było widać za bardzo. Kurde, ale pizga złem. Zobaczcie, jaka piękna, zielona kraina. Jak ja to kocham. Kurczę, jak ludzie pięknie mieszkają, niektórzy, to tam domy są. Patrzcie, tu jest pomnik, widzicie? Ale zobaczcie, ile tutaj miejsca jest. Kurde, ale nie wiem, czy to widzicie. Ja pierniczę, że ja o tym nie wiedziałem. Patrzcie, jaka miejscówka. No patrzcie, kurde, jaka miejscówka. Tu można na legalu wyjechać samochodem. Kurde, ale ekstra. Przecież od tym mogłem przyjechać na nockę. Że ja o tym nie wiedziałem. Dzisiejsza trasa opiewa na takich 28 km. No zwiększy się ten pewnie dystans, bo jeszcze tu podjedziemy, tam podjedziemy, także to około 30 myślę. No zobaczcie, jaka fajna trasa. W końcu, kurczę, lato się zbliża. No kurde, powiem Wam, zakochałem się w tym TSDZ dwójce. W tej wersji oczywiście, bo ta poprzednia mi nie leżała, jak wiecie, już mówiłem. A tu, kurczę, no elegancko się jedzie. Lubię zwiedzać, a nie lubię się męczyć. I to jest właśnie to, co potrafi ten silnik. Jak widzieliście, na początku nastawiłem na turbo, czyli najwyższą moc, ponieważ jest to tak jakby, można powiedzieć, automatyczna, dozowana moc, ponieważ i tak macie tensometr. Ta moc jest dozowana
tyle, ile jej potrzeba w danym momencie. Łatwiej Wam się jedzie, mniej siły wkładacie w pedałowanie, bo rower nie ma takiego oporu. No to i energia pakowana w silnik, powiem tak łapatologicznie, jest mniejsza, podawana na silnik. No, działa to odmiennie niż w innych systemach wspomagania bez tensometru. Na przykład w silnikach opartych na czujnik obrotu, to czy kręcicie mocniej, czy słabiej, moc podawana jest stała, taka sama na danym stopniu wspomagania, jaki tam macie ustawiony, a tutaj nie. Pozostałe te stopnie, co tu jest Eco, Tour i Speed, można to wykorzystać do, jak ktoś chce trochę się zmęczyć na rowerze, to sobie wstawi mniejsze wspomaganie i wtedy ta moc też będzie działała na tensometr, tylko że ona będzie odpowiednio mniejsza, bo może nie potrzebujecie też w sumie takiej dużej siły wspomagania. Proponuję wybrać najwyższy stopień wspomagania turbo i możecie zapomnieć o zmianach stopnia wspomagania. Dzieje się to w sposób automatyczny, jak już wspomniałem, przez wspomniany wcześniej czujnik tensometryczny, czyli czujnik nacisku. Rewelacja! A ja mijam właśnie jezioro Dolskie, zobaczcie. Piękne. I zobaczymy, czy jest można gdzieś zejść nad brzeg. One dosyć długie jest, tutaj tego nie widać. Ja jestem mniej więcej w połowie, one tam się tam ciągnie. Tylko, że jest takie wąskie, nie? Patrzcie, tu też jakiś zajazd, widzicie? Patrzcie, też taki jakiś. Można było przyjechać tutaj na nockę. Ale to jest, zobaczcie, chałupy są tu, tam już Dolskie jest od razu miejscowość, ani dojścia do jeziora. Mało atrakcyjna miejscówka. Miejscowość Dolsk. Nazwałem, żeby się nie wypieprzyć, bo to piach jest. T4 stoi. Błękitna. A tu jest jakiś pałac. No nie można tam wchodzić, bo teren prywatny. Trudno. Patrzcie, to jakiś stary budynek z niemieckim napisem Ochne Blake Kein Preis. Nie wiem, jak ktoś zna, to niech powie, co to za napis. Pustostanik. To kojarzę, jakbym tu już kiedyś był. Czy ja tu kiedyś nie byłem? Patrzcie, jaki rozwalony dom. Piwnice. Kurde, budowali z tego, co mieli kiedyś, nie? Kamienie, cegły pomieszane ze wszystkim, wszystko ze wszystkim. Ciekawa mnie historia takiego typu obiektów. Ale no kurde, dałem sobie jaja uciąć, że tu kiedyś byłem. Pamiętam ten motyw taki, właśnie te murki. Znaczy te słupki stojące, co tu stoją. I właśnie to. Tylko w jakimś innym okresie byłem chyba. Coś kojarzę. A te oponki ewidentnie nie nadają się do lasu. Mały piach i kurczę, lewo, prawo tańczy mi rower na wszystkie strony. Dlatego jadę środkiem. O, tu już jest coraz gorzej. Masakra, a dość ciężki. O, już. Ale patrzcie, jak w tym piachu idzie. Jak pedałujecie, to tylne koło fajnie brodzi. Problem z lasem jest taki, że w okresie zimowym, wiosennym, jesiennym są roztopy, kałuże, a w takim okresie jak to piach i droga rozjeżdżona przez ciężki sprzęt. No i to było moje miejsce docelowe też, żeby tutaj spać. O, widzicie? Taki teren. Dobra, wjedźmy tam, zobaczymy sobie. Patrzcie, jakie miejsce na ogniku jest. Cool. Dwie takie pagody. O. Patrzcie, jaki fajny pomost. Zobaczcie, jaki potencjał znowu do pływania. Tutaj można zwodować sobie machinę pływającą. Zakaz skakania do wody, kąpielisko rozszerzone. Oj tam, z drabinki do wychodzenia, do kąpania. No świetne miejsce jest. Tam kolejny pomost, ale to już prywatny jest. Prywatne widzę działki tam. To następna drabinka. Jeszcze tu wrócę z moją jednostką pływającą. A, wy nie wiecie. Wy nie wiecie, bo na kanale Marcel w drodze zamieściłem info, że spełniłem swoje marzenie kolejne. O, światło się pali w rowerze. Nie zgasiłem. Spełniam swoje marzenie kolejne. Kupiłem jednostkę pływającą, ale to też wam powiem, jak już do mnie przyjdzie, co to jest. Na razie zgadujcie. Jednostkę. Fajnie to nazwałem. Nie jest to nic wielkiego. Jest to po prostu rzecz do eksploracji
jezior, rzek. Zawsze to chciałem mieć, no i będę miał. Ale o tym niedługo. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy teraz jeszcze na jedną miejscóweczkę, też nad jeziorem Postnym. No i zobaczcie, cały czas na manecie jadę, choć mówię, demonem mocy nie jest ten silnik, ale daję radę, nadrabiam sobie to przełożeniami, jadę na 4. przełożeniu, jakieś tam góreczki pokonuję. Jeżeli ma zbyt mocny problem z podjechaniem, to wtedy parę machnięć korbą i wjeżdżamy bez najmniejszego problemu. Czy silnik się grzeje? Właśnie, dobre pytanie. Stańmy, zobaczmy. Letni. Nie grzeje się za bardzo. Jest akurat. No mówię, ja cały czas na manecie jadę. Tutaj mam nastawione na turbo. 17,2 km przejechałem plus 9 wczorajszych. To jest jakieś 26 km już przejechałem na tej baterii. Czasami asfalt też się przydaje, bo można sobie odpocząć. Bo te trzęsawki, kurcze, w terenie i pijak grząski to potrafią człowieka wkurzyć czasami. Rzeczka płynie, a ja jestem 1700 metrów przed moim miejscem docelowym. No kurde, byłem tu. Pamiętam, że tutaj kurde byłem. Nie pamiętam kiedy, ale tutaj byłem. I jechałem stamtąd, pamiętacie? Tutaj, stąd skręcałem. Tutaj stawałem, chyba kurtkę znowu zakładałem. No kurde, byłem tu. Patrzcie, jaka tutaj droga dojazdowa jest, kurde. Tutaj normalnie chyba furą można przyjechać. Patrzcie, teren prywatny. Teren prywatny, stąd zwolniony. Zobaczcie, ktoś sobie ogrodził i dupa wejdziemy. No nic, trudno. Zawracamy. Kurde, ale bez sensu. Oznaczone jako pagoda i kupione, oznaczone jako miejsce biwakowania, a ktoś to wykupił, kurczę, zrobił prywatny teren. No bez sensu, kurde. Kojarzę, bo ja jestem tutaj koło tego Jeziora Wielkiego, zobaczcie. Jezioro Wielkie, wieża widokowa, ja tutaj byłem, tutaj stacjonowałem i sobie objeżdżałem te tereny i właśnie tędy jechałem, dlatego przypomniałem sobie, że właśnie tam, kurczę, byłem. Ciekawa sprawa. Dobra, szukam czegoś jeszcze ciekawego, albo wracamy już do domu, zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, znalazłem jakieś, może nie atrakcyjne za bardzo miejsce, ale fundamenty jakiegoś mauzoleum. Jedziemy zobaczyć, jesteśmy w pobliżu, 3 km stąd. Patrzcie, jak na takich wioskach takie slow life jest. Slow life. Siedzą, ławeczki mają, nudy, siedzisz, gapisz się przed siebie. Coś w tym jest. No i zbliżamy się, 200 metrów, ale tutaj nie ma żadnej drogi. O co tu chodzi? Bo mnie coś tutaj nawigacja w błąd prowadziła. Chodźcie, idziemy zobaczyć, bo to gdzieś tutaj w lesie. Kurde, gdzieś tam. Kurde, no tu nie da się przejść. A, już coś widzę. Jest coś. Że tak powiem, gówno z tego zostało. Jakiś beton. Nic tutaj nie zostało. Nie wiem, czy to zburzyli, czy co? Ale patrzcie, ktoś tutaj palił te znicze, widzicie? Czyli ktoś tutaj pamiętał o tym. Drzewa się poprzewracały na to, kurde. No nic tu nie ma. Żadnych artefaktów nie znajdziemy. No cóż, chyba trzeba wracać powoli do domu. Nic z tego nie będzie chyba już. Wracam powoli do domu, znaczy do mobilnego domu, do busa. Najlepiej się takimi ścieżkami jeździ. Najwygodniej. Niezmierną frajdę mi to sprawia. Całkowicie zmieniam zdanie o TSDZ-cie. Jak robiłem testy poprzedniego silnika, poprzedniej wersji, autentycznie po przejechaniu 50 km byłem zmęczony. Ba, po przejechaniu połowy tego dystansu byłem zmęczony. Teraz stuka mi 31 km, słuchajcie, to w terenie. Test robiłem, test spalania, ile pamiętacie, to robiłem na asfalcie. Po płaskim, żeby zobaczyć, ile to spali. W cudzysłowie oczywiście spali. A tu w terenie ja w ogóle nie jestem zmęczony. Tu jest poprawiono oprogramowanie na 100%. Jestem o tym przekonany na 100%. No jedzie się po prostu rewelacyjnie. Stoi. Cześć kochanie. Udało się. Dojechałem. W takim miejscu, zobaczcie, przy okazji spałem ostatnio. No bo nie mogłem znaleźć miejsca. Tam gdzie pojechałem było pełno ludzi. Wszędzie mówię, dobra, tutaj se stoję, wiecie, przy drodze. Ale w nocy nie było hałasu, nie było takiego ruchu tutaj, to jest taka poboczna droga między wiochami. Krajówka niby, ale mały ruch był. Gdybym wiedział, że tam kawałek dalej jest zarąbiste miejsce w lesie, no któż to wie, dopiero rowerem to znalazłem. Dobra, tyle w tym odcinku, słuchajcie, pamiętajcie o kodach rabatowych, znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcecie zelektryfikować swoje maszynki, swoje rowerki, widzimy się w kolejnych wojażach na rowerze. Trzymajcie się, cześć!